Witajcie! Dziś przygotuję coś naprawdę pysznego, prawdziwy smak wiosny i lata, zupę botwinkową. Zaczynam od poszukiwań w moim ogrodzie. Muszę znaleźć idealną botwinkę. O, tutaj widzę piękne okazy. Szukam takich, które mają ładne, młode buraczki, ale i spore, świeże liście. To klucz do dobrej zupy. Patrzę uważnie, bo czasami lubią się chować. Delikatnie wyrywam je z ziemi, żeby nie uszkodzić korzeni innych buraków. Już czuję, jak będzie smakować. Zebrana botwinka trafia prosto do zlewu. Teraz muszę ją dokładnie przygotować. Najpierw odcinam buraczki od liści, potem każdy liść, każdy pęd dokładnie myję pod bieżącą wodą. Zależy mi, żeby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń. Robię to starannie, bo czystość to podstawa w kuchni. Teraz botwinka jest już gotowa do dalszych etapów. Przeglądając moją botwinkę, uznałam, że buraczki są trochę za małe, żeby zupa była naprawdę esencjonalna. Dlatego idę do mojej ziemianki. Tam przechowuję warzywa w piasku. To świetny sposób, żeby były świeże przez długi czas. Szukam teraz dodatkowego buraka, żeby wzmocnić smak i kolor zupy. Wyjmuję również marchewkę z pojemnika obok. Właśnie dlatego tak lubię mieć swoją spiżarnię. Zawsze znajdzie się tam coś, co uzupełni danie. Mam już to, czego potrzebowałam i wracam do kuchni. Teraz będę szykować botwinkę. Odkrawam liście od łodyg, odkładam na bok. One trafią do zupy później. Najpierw zajmę się łodygami. Kroję je na mniejsze kawałki. To one nadadzą zupie delikatny, chrupiący akcent i oczywiście piękny różowy kolor. Staram się kroić je w miarę równo, żeby równomiernie się ugotowały. One też poczekają na swoją kolej. Teraz pora na cebulę. Obieram ją, a potem kroję w kostkę. Cebula jest dla mnie podstawą wielu zup i sosów, bo to ona buduje bazę smaku. Staram się kroić ją równo, choć czasem łezka się zakręci w oku. Cebula jest już gotowa do smażenia. Kładę garnek na kuchence. Dodaję do niego trochę domowego smalcu ze słoika. To składnik, który nadaje potrawom niesamowity aromat i smak. Wrzucam pokrojoną cebulę i od razu ją mieszam. Będzie się pięknie szklić i lekko rumienić. W międzyczasie, kiedy cebula spokojnie się smaży, zajmuję się obieraniem pozostałych warzyw. Obieram marchewkę, tego większego buraka, którego wyjęłam z ziemianki, no i oczywiście ziemniaki. Buraka i ziemniaki odkładam na bok. Teraz kroję obraną marchewkę w kostkę. Staram się, żeby kawałki były mniej więcej tej samej wielkości. Wtedy wszystko ugotuje się równomiernie. Smażona cebulka już pięknie pachnie, więc dorzucam do niej pokrojoną marchewkę. Od razu mieszam, żeby połączyła się ze smalcem i cebulą. Niech się chwilę podsmażą. Kolej na buraki. Kroję buraczki z botwinki oraz tego większego buraka w kostkę. To one nadadzą zupie ten charakterystyczny, piękny kolor. Wrzucam je do garnka z resztą warzyw. Mieszam wszystko dokładnie. Już widzę, jak powoli zaczyna się pojawiać ten cudowny botwinkowy odcień. Teraz dolewam wodę do garnka, tak żeby przykryła wszystkie warzywa.
Mam tu też swój własny domowy koncentrat mięsno-warzywny. On dodaje zupie głębi smaku. Dodaję go do garnka, a potem wszystko dokładnie mieszam. Będzie prawdziwy, esencjonalny bulion. Zaczyna wyglądać i pachnieć naprawdę zachęcająco. Czas na ziemniaki. Kroję je w kostkę i dorzucam ostrożnie do zupy. Dodaję też wcześniej pokrojone łodygi z botwinki. Teraz już mogę zamknąć garnek i pozwolić zupie spokojnie się gotować, aż wszystkie warzywa będą miękkie. Potrzebuję trochę czasu, żeby wszystkie smaki się połączyły. Kiedy zupa się gotuje, przygotowuję resztę składników. Kroję delikatnie liście botwinki. One trafią do zupy na sam koniec, żeby zachowały świeżość i kolor. Przygotowuję też jajka. Mam je od moich własnych kurek, prosto z kurnika. Są już wcześniej ugotowane, więc teraz obieram je ze skorupek. Zawsze lubię dodawać jajka do botwinki, bo pasują idealnie. Sprawdzam, czy ziemniaki są już miękkie. O, już się ugotowały. Teraz mogę dodać pokrojone liście botwinki. Wrzucam je do zupy. Delikatnie mieszam i gotuję tylko przez krótką chwilę, dosłownie 2-3 minuty. Chcę, żeby liście zmiękły, ale zachowały swój świeży kolor i wartości odżywcze. Zupa jest już prawie gotowa. Teraz dodaję ostatnie składniki. Wlewam do zupy trochę śmietany. To nada jej kremowej konsystencji i złagodzi smaki. Dokładnie mieszam, żeby wszystko się połączyło. Następnie wyciskam do zupy świeży sok z cytryny. To obowiązkowy element, który podbija smak. I na koniec mój ulubiony świeży koperek, który jest drobno pokrojony. Dodaję go do garnka. Wszystko jeszcze raz delikatnie mieszam. Zupa jest już gotowa do podania. Nalewam moją pyszną domową zupę botwinkową do talerza. Na wierzch dodaję przekrojone na pół ugotowane jajka. Idealne połączenie. Pachnie obłędnie. To prawdziwa uczta dla podniebienia. Tak oto powstała moja botwinka. Prosto z ogrodu, pełna słońca i naturalnych smaków. Mam nadzieję, że ten film pokazał Wam, ile radości może dać gotowanie z własnych plonów. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli chcecie zobaczyć więcej moich codziennych przygód i przepisów, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia następnym razem.